I dream of it, amongst the wild threads of history and the myriad of paths. My path saw the Imperium rise from the ashes left in the wake of the Great Revolt. Thou shalt not make a machine in the likeness of the human mind. With that commandment, new avenues of human potential were explored. Mentats, Suk Doctors, Sword Masters, and the mystical Bene Gesserit Sisterhood. But it was the Navigators and their monopoly on space travel that set the conditions for the Imperium. But I am telling you of the universe you already know. Let me describe the one you do not. In this other universe, my mother, Lady Jessica, consort to Duke Leto Atreides, gave birth to a daughter, a girl they named Ariste. Because of her obedience to the Bene Gesserit, Lady Jessica is trained as a truth-sayer. Because of that training, Lady Jessica was able to detect Dr. Yue's deception. Because of the forewarning of his betrayal, House Atreides survived the Battle of Arrakeen. Because of their survival, the Emperor declared a full-scale war of assassins. Because of the war, the Sardaukar were deployed to ensure spice shipments continued without interruption. Because of the Sardaukar, the Fremen were eradicated. There was no Muad'Dib, no Lisan al-Gaib, no Kwisatz Haderach. I see a universe where I, Paul Atreides, was never born. All my visions lead to horror, except this one. This one leads to you. Dzień dobry widzowie, cześć siemaneczko. To ja. Hello. Światełko zapalone, żeby było bardziej klimatycznie. Witam was w Dunie. Ostatnio pograliśmy trochę na live i gierka wam się spodobała, więc stwierdziłem, że nagramy fabułkę, nagramy całą rozgrywkę z tej gierki, będę wam dawał swoje rady jakieś, mam już w tej grze ponad 100 godzin, więc mogę się wypowiedzieć zarówno o jej plusach, o jej minusach i dać wam też pewne rady, jak, co robić, gdzie, czemu, po co, na co i dlaczego, żeby zaoszczędzić sobie masę czasu. Bez dłuższego przedłużania zaczynajmy. Wybierzmy sobie serwer, na którym będziemy grali. Ja już jak widzicie na jednym serwerze gram, to jest Dion. Tutaj mnie możecie znaleźć, jeżeli ktoś chce ze mną pograć, także tutaj na tym serwerze, w tym regionie jestem, jakby ktoś mnie szukał. Niemniej dla odcinków stworzymy sobie nowy świat, znaczy zagramy na innym serwerze po prostu, gdzie stworzymy zupełnie nową postać. Approach, prisoner. Show yourself, child. I jesteśmy w menu wyboru postaci, a w zasadzie w kreatorze postaci jesteśmy. Sam kreator jest naprawdę niesamowicie rozbudowany i pozwolicie, że nie będę omawiał go całego, bo jesteście tutaj dla mięcha, czyli dla fabułki. No ja bym chciał, zgodnie z tym co mówiłem, pójść bardziej tak fabularnie, czyli rzeczywiście stworzyć drugiego Pola Atreidę, mimo wszystko, że Pol Atreida nie narodził się w tej rzeczywistości, to mimo wszystko chciałbym stworzyć kogoś na jego podobieństwo. Dobra, będzie git. Ale no jeżeli ktoś by chciał się tutaj naprawdę pobawić, to możecie sobie tutaj z wiekiem poeksperymentować, jeżeli chcecie. W sumie dajmy może tak trochę starszego gościa. Z kolorem oczu, szczegóły, jak widzicie możecie tutaj dosłownie zmienić wszystko, wielkość oczu, no wsio, absolutnie wszystko możecie sobie tutaj pozmieniać, dopasować, stworzyć naprawdę postać idealną dla siebie, która będzie bardzo zbliżona do waszego wyglądu lub tego jak byście chcieli wyglądać lub jak się kreujecie, więc to nie ma najmniejszego problemu z tym. Jeżeli chodzi o mnie, moja postać jest gotowa, tak jak mówiłem, tutaj nie będę nic kombinował, ale wariantów jest tutaj naprawdę dużo, możecie pójść w różne klimaty. Mi ten model się najbardziej spodobał, więc po prostu przy tym modelu zostanę.
I co? Lecimy dalej. Moja postać jest gotowa. Wpis nazwę. No dobra, skoro już powiedziałem, że chcę iść tak bardziej fabularnie, to wpiszmy tutaj po prostu POEX Atryda, żeby już było nawiązanie bezpośrednio, jaką ścieżkę w grze też obierzemy, bo w grze też możecie wybrać, za którym z rodów się bardziej opowiadacie, czy za Atrydami, czy za Harkonnenami. Poznajcie też wiele innych rodów, do tego przejdziemy później. Zaczynamy. Have they told you what I am? Then I will sift your words for lies. Let's begin. Where were you born? I tutaj wybieramy, skąd tak naprawdę pochodzimy. Tu możecie trochę nadać kierunek waszej postaci. Pamiętajcie, że wszystko, co tutaj wybierzecie, będzie miało wpływ na to, jak wasza postać będzie rozmawiała z innymi, jakie opcje dialogowe będziecie mieli, więc wykreujcie tą postać tutaj. Wybierzcie opis, który będzie najbardziej jakby się z wami pokrywał, żebyście czuli większą imersję w tej grze. Omówimy sobie wszystko po kolei, żebyście też wiedzieli, co jest grane, nie? Gady Prime to silnie uprzemysłowiona, wulkaniczna planeta, siedziba rodu Harkonnenów. Jest kontrolowana przez sieć gęsto zaludnionych enklaw miejskich. Styl prowadzenia dialogów podstęp. Unikalna ekspresja harkonneńskie przekleństwo. W sumie to może wyłączę kamerkę, będzie tak bardziej klimatycznie. Husuk. To pokryta bujną roślinnością rolnicza kraina wzgórz i dolin rzecznych stanowi imperialne centrum muzyki i kultury. Styl prowadzenia dialogów erudycja. Unikalna ekspresja muzyka z Husuk. Caladan. Planeta z rozległymi oceanami i umiarkowanym klimatem, ale nawiedzana przez silne huragany. Ta ojczyzna rodu Atrydów znana jest ze spokojnego, rolniczego stylu życia i słynnych winnic. Styl prowadzenia dialogów honor. Unikalna ekspresja salut Atrydów. Kaitain. Zielona planeta z łagodnym klimatem kontrolowanym przez satelity. W bogato zdobionych salach tego imperialnego świata decyduje się o losach milionów ludzi. Styl prowadzenia dialogów polityka. Unikalna ekspresja kaitański ukłon. X. Surowa kraina lodu, gór, tundry i lasów. Iksjanie skrywają swoje wielkie technologiczne imperium w ogromnych podziemnych metropoliach. Styl prowadzenia dialogów technologia. Unikalna ekspresja sekret Zixa. I tutaj wam powiem, że ja poprzednią wybrałem rzeczywiście tą planetę. Jakby ona jest, ja lubię technologię i tak dalej, więc tak sobie wykreowałem swoją główną postać, ale tutaj na potrzeby fabularne zdecyduję się na Caladan, z uwagi na to, że to rzeczywiście jest ojczyzna rodu Atrydów, więc to wybierzemy, ponieważ taką postać też chcemy kreować, czyli tworzyć nowego pola Atrydę w zasadzie. A world of water, homeworld of the Atreides. The order of the Imperium is rooted in the Farfaluches. A place for every man and every man in his place. Where is your place? I tutaj ponownie wybieramy ton, w jakim będziemy w zasadzie rozmawiać, w sensie z jakiej pozycji. Zacznijmy od poddanych. Członkowie tej kasty są dobrze wykształceni, służą wysokim rodom oraz zarządzają imperialną machiną biurokratyczną. Poddani są często nazywani klasą obywatelską. Styl prowadzenia dialogów poddani. Na familia. Do tej kasty należą najważniejsi członkowie szlacheckich rodów. Status na familia zapewnia im pewne przywileje i ochronę. Styl prowadzenia dialogów szlachta. Pajon. Pajoni to niezliczona chłopska siła robocza, która napędza imperialną machinę. Każdy pajon jest przywiązany do lenna, w którym żyje i jest uważany za własność swojego pana. Styl prowadzenia dialogów pajon. Czyli można powiedzieć, że to jest akurat taka klasa trochę niewolnicza. Dobrze, ja poprzednią wybrałem, a jeżeli się nie mylę, to chyba poddanych mimo wszystko, albo na familię, nie jestem pewien, niemniej tu mamy jasne wytyczne, kreujemy postać pola Atrydy, tak jak wspominałem, czyli idziemy w szlachtę z uwagi na to, że on był z wysokiego rodu Atrydów. Did you give bad advice or make a bad deal? To be close to power is to walk the knife's edge. You had a mentor in your youth, trained by one of the schools. Who was your mentor? Okej, i tu już się od razu włączę, bo tu będziemy wszystko sobie opowiadać na bieżąco. Tutaj, to co wybierzecie tutaj w zasadzie, to definiuje wasze umiejętności początkowe i to jest naprawdę chyba najważniejszy wybór z tych wszystkich. Pomijam fakt, bo poprzednie wybory to było bardziej dopasowanie dialogu, sposobu rozmowy
do tego, jak wy czujecie, jak wy się czujecie, kim wy jesteście, jakimi osobami. Tutaj natomiast już wchodzą aspekty również techniczne. Czyli ja wam powiem, co ja wybrałem na końcu oczywiście i wybiorę najpewniej to samo, ale podam wam dwie szkoły, które są takie naprawdę dobre na start. Omówmy na początku wszystko, czyli mistrz miecza. Szanowani w całym Imperium mistrzowie i mistrzynie miecza z dawnej szkoły Ginas posiadają jedne z najlepszych umiejętności walki w znanym wszechświecie. Przeszkolenie, mistrz miecza, walka w zwarciu. Początkowa umiejętność, szarża kolanem. Nie będę jej tutaj czytał, no szarża kolanem, po prostu wjeżdżasz kolanem komuś w łeb. Dalej. Adeptka Bene Gesserit. Ten mroczny kobiecy zakon celowo ukrywa swoje zamiary. Adeptki tego żeńskiego zgromadzenia są cenione przez szlachetnie urodzonych i budzą strach wśród reszty Imperium. Przeszkolenie Bene Gesserit. Panowanie nad ciałem i manipulacja. Początkowa umiejętność głos, zmuś. Użyj głosu, aby zmusić kogoś do zbliżenia się do ciebie. Mentant. Zakon mentantów, będący tajną i zamkniętą organizacją, wymaga od swoich adeptów przechowywania i analizowania ogromnych ilości danych z iście nadludzką szybkością. Przeszkolenie mentant, rozpoznanie i strategia. Początkowa umiejętność strażnik. Wypuść szybujący na dryfie miotacz grotów, który wykorzystuje wykrywacz ruchu, aby pokryć obszar rażenia. I ostatni żołnierz. Każdy wysoki ród Landstrandu posiada własną armię lub gwardię. Trzon tych formacji bojowych stanowią żołnierze. Przeszkolenie żołnierz, atak i wyburzanie. Początkowa umiejętność chwytak na Shigastrunie. Wystrzel metalową linkę, która chwyta się każdej powierzchni i przyciąga cię w jej kierunku. I teraz tak tu nie musicie się fiksować na żadnym wyborze. To znaczy, wszystkich trenerów tych poszczególnych szkół będziecie mogli spotkać w grze i tak się nauczyć ich umiejętności. Jeżeli chodzi o początkowy rozwój, ja osobiście, w zależności od tego co wolicie, wybrałbym albo żołnierza z uwagi na ten chwytak i możliwość przyciągania się do różnych przedmiotów, ścian, w pomieszczeniach, skakania, wspinaczki się na wysokie punkty, co jest bardzo ułatwiające w pierwszym etapie z uwagi na to, że wasza kondycja nie jest na tak wysokim poziomie, tudzież adeptkę Bene Gesserit. Z uwagi na to, że tutaj możecie rozwinąć taki sprint, który umożliwi wam pokonywanie szybkich, dalekich odległości w bardzo krótkim czasie, co też jest naprawdę z dużą korzyścią, jednakże ja z uwagi na to, że wiem, gdzie znaleźć Bene Gesserit i z uwagi na to, że na początku nie czuję, żeby to było mi aż tak potrzebne, wybiorę to, co wybrałem ostatnio, czyli żołnierza. A house soldier? Retired with full honors or a missing limb? The test is almost complete. Have you spoken truth? Come here. Kneel. Put your hand in the box. I hold at your neck the Gom Jabbar, the high-handed enemy. Don't pull away or you will die. Great plots are afoot in the Imperium, and the currents of intrigue run deeply. Arrakis is the key, and the Fremen are missing. You will go to Arrakis as our agent, prisoner. You have one task. Find the Fremen. Wake the sleeper. Everything depends on this. Do you understand? Good, you speak truth. But here is the rest of it. There is only one rule. Keep your hand in the box and live. Withdraw it and die. An animal would gnaw off its own hand to escape the pain. And we can only be served by humans. Find the Fremen. Wake the sleeper. You will know when it is done.
I witam Get już up, was Wolfwelder. w samej I grze. couldn't wait for you. But now you need to run. The sandworm is coming. Run! Now! Dobra, nie będziesz mi rozkazywał, będę chciał, to se pójdę, ty, Jutek, ja wiem co jest grane, uspokój się. Niemniej, jako że tutaj nie możemy nic zdobyć, to ja se zniknę. Bo zaraz będziecie mieć fajny klip. I to właśnie przed tym bydlakiem będziemy musieli uciekać na tej pustyni cudownej. Made it, Wolfwelder. Catch your breath. When the Thopter went down, the storm took us far off course. My leg is bad. I need to lay low and treat it before it gets worse. But fear not, Wolfwelder. Noctua can cover the ground between us with little effort. She will be my eye in the sky so I can continue to offer my sage advice and keep you on this side of the grave. Figure out how to craft yourself some clothing. That Maula outfit won't cut it out here. Dobra. Skoro skończył gadać, to już mogę przejść do rzeczy. Klikamy sobie i oczywiście musimy na początku zrobić sobie jakieś tam itemaski, odkryć pierwsze technologie. Na początku gra będzie nas prowadziła trochę po rączce. Za rączkę będzie nas prowadziła, ja sobie od razu wytworzę te podstawowe przedmioty, które są mi potrzebne. To mamy. Wytwarzanie znajduje się w tej zakładce, tu mamy mapę, mamy ekwipunek, wszystko to, co się tutaj znajduje. Wytwarzanie, możliwość rozwijania technologicznego podzielonego na zakładki, tutaj mamy niezbędne, tutaj mamy dyscyplina wodna. Dyscyplina wodna to brzmi trochę dziwnie, ale chodzi o odzyskiwanie po prostu wody z otoczenia i z naszego ciała. Walka, budowa, eksploracja, pojazdy i unikatowe. Dalej mamy umiejętności i tak jak mówiłem, tu mamy żołnierza, tu mamy mentantów, tu mamy planetologa, Bene Gesserit i mistrzów miecza. Wszystkich tych trenerów jesteśmy w stanie znaleźć na mapie, więc bez problemu jesteście w stanie każde drzewko sobie rozwinąć, zresetować umiejętności, przejść totalnie, załóżmy, nie wiem, z żołnierza na bycie Bene Gesserit i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od was i od podstępu w grze. Dalej mamy podróż, gdzie znajdujemy wszystkie po prostu jakieś tam zadania, fabułkę, jakieś takie różne hinty, które możecie sobie poczytać, jeżeli chcecie bardziej wciągnąć się w to uniwersum. No i dalej mamy jakieś tam modyfikacje, czyli na przykład zmianę tekstur, jeżeli macie jakieś tam na przykład warianty, to możecie po prostu tutaj sobie to też pozmieniać. Dobrze. Czy coś jeszcze powinienem wam powiedzieć? Tak. Jeżeli chodzi o samą grę, co to jest w zasadzie za gra? Zaraz wam powiem. Salvage metal from the wreckage with your cutlery and use it to make a Maula pistol and darts. Don't let the Imperial disdain for ranged weapons lead you astray. Very few people are foolhardy enough to use shields this deep in the sands, and that is to your advantage. Tak jak mówiłem, ta gra prowadzi nas trochę za rączkę początkowo. Jeżeli chodzi o to, co to jest za typ gry. To jest gra typu sandbox, to znaczy możecie tutaj zarówno budować, przechodzić fabułkę i tak dalej, więc uważam, że jeżeli komuś się znudził Minecraft, a wierzcie mi się na przykład znudził troszeczkę, dlatego zacząłem w to grać i wierzcie mi, że w 3 tygodnie spędziłem 100 godzin w tej grze i to chyba mówi samo przez się, jaka ta gra jest dobra. Tak mi się wydaje, zarówno fabularnie, klimatycznie, jak usiądziecie do tego, to naprawdę ciężko się oderwać i to jest jedna z niewielu gier, bo ostatni raz miałem tak w Wiedźminie, że w bardzo szybkim i w Cyberpunku, że w bardzo szybkim czasie w bardzo krótkim czasie bardzo dużo czasu spędzałem w tej grze, w tych grach w zasadzie, więc to jest ten typ gierki, że jak usiądziecie, to powiecie sobie jeszcze pół godziny, nagle patrzycie, o kurde, dlaczego mi 3 godziny uciekło, a ja w zasadzie nic nie zrobiłem. Bo się tak po prostu dobrze w tej grze człowiek bawi. Dobra, musimy postępować dalej z fabułką, więc tu bez dwóch zdań tworzymy sobie jakąś tam pierwszą broń, znaczy pierw zbadamy tą broń, a później ją sobie wytworzymy i oczywiście zrobimy groty. Groty w każdej ilości róbcie, bo będą wam potrzebne po prostu do walki. Dodatkowo oczywiście bandaże w ilości dużej. Myślę, że tak, że 20 bandaży mieć przy sobie, niezależnie od tego, na jakim etapie gry jesteście, to jest naprawdę dobry pomysł.
Dalej musimy stworzyć nadajnik odrodzenia, który mamy tutaj, pyk, od razu sobie go stwórzmy. Jednakże zanim go użyjemy, no akurat potrzeba nam trochę metalu, więc będziemy musieli sobie go zebrać. My się będziemy kierowali w tamtym kierunku, w kierunku tej fortecy, ponieważ to jest gildia handlowa i ona mniej więcej znajduje się w centrum obecnego biomu. Czyli mniej więcej, jak my jesteśmy tutaj, to ona jest gdzieś tutaj. Jakby cała mapa jest stosunkowo duża. Znaczy, ogólnie jest mała, jeżeli już macie środki transportu, na przykład ten docelowy środek transportu, czyli ornikopter, ważkę, po prostu ważkę. Nazywajmy to po prostu ważką. Jeżeli macie ważkę, to przemieszczanie się jest naprawdę banalnie proste. Te krzaczki. To jest rosa. Z tych krzaczków możecie spijać rosę. Jak widzicie, mój pasek z wody znajdujący się po lewej stronie jest na razie napełniony, a rosą możemy napełnić tylko ten najniższy pasek, żeby po prostu się posilić i mieć. Granit zbierajcie, bo z pewnością Wam się przyda. I oczywiście cały czas musimy przejść do przodu. Akurat w tym wypadku lecieć z fabułką. Dokąd ja bym chciał się udać? Ja bym chciał się udać rzeczywiście w tamto miejsce. Tylko się zastanawiam, którędy będzie najbezpieczniej, ale wydaje mi się, że pójdziemy tędy tutaj. Mam nadzieję, że nie porwie mnie czarw, w sensie, że nie zainteresuje się moją skromną osobą tak szybko. Jak widzicie, pojawiła się kolejna informacja, czyli że ten pasek, który tutaj widzicie właśnie u dołu nad moją umiejętnością, to jest pasek wibracji, jakie generujecie i te wibracje przyciągają czerwa. Znaczy, tak, no po prostu przyciągają czerwia. Dobrze, na razie sobie to pozbieram i będę szukał odpowiedniej lokacji na domek, żeby po prostu już się gdzieś zadomowić. Na co ja bym chciał zwrócić uwagę i co ja bym przede wszystkim chciał mieć przy tym swoim domku, to na pewno rosę. Duża ilość rosy jest jak najbardziej wskazana do tego, aby aby czuć się bezpiecznie po prostu w tej grze. Jeżeli gdzieś macie w okolicy rosę, to jest naprawdę dobra decyzja, żeby się tam osiedlić. Tutaj z kolei, czy coś jeszcze gdzieś mamy takiego, no nie, po prostu zbierajcie itemaski po drodze i to będzie w zupełności wystarczająco. Tu mamy jakiś dungeon do zrobienia, którego ja bym nie chciał robić w tej chwili, bo nie jestem na to gotowy. Nie jestem gotów, aby walczyć z taką ilością przeciwników. Ja bym chciał tutaj właśnie tak bardziej do tego centrum mapy się zbliżyć. Jednakże tu naprawdę może być ryzykownie, bo czuję, że zaraz może mnie tu dojechać jakiś czerw i wtedy nie będzie tak kolorowo. Tak jak tutaj mówiłem, tu mamy tą gildię handlową i blisko niej warto się osiedlić, bo będąc w centrum mapy, to de facto wszędzie macie blisko i dużo mniej czasu stracicie na właśnie najeździe gdzieś i tak dalej, na użeraniu się z jazdą gdzieś i tak dalej, więc to jest naprawdę dobra lokacja do tego, aby się osiedlić. I myślę, że tu będzie całkiem niezły punkt. Tu mamy rosę. Tu mamy miedź. Tu mamy obóz. Tu mamy jakieś wraki, więc myślę, że tutaj dobrze by było się osiedlić w tym miejscu gdzieś, szczególnie, że będziemy mieć niedaleko. Dobra, klikamy i lecimy dalej z rozwojem. Czyli tutaj musimy teraz przejść do wytwarzania i wytworzyć sobie nadajnik odrodzenia, jak sama nazwa wskazuje. Jeżeli się wywalimy na głupi łeb, to będzie to miejsce, w którym się odrodzimy. Ja sobie to walnę na razie tutaj, w tym miejscu. Now the sector is crawling with scavengers, fighting over the scraps of Imperium technology left in the wake of this so-called noble war. But that's to your advantage, Offworlder. Allow them to do the hard work of gathering the salvage, and then take it from them. Don't hesitate to kill them all. They would do the same to you. Dobrze. Wszystko fajnie. Fajnie nam powiedział, co mamy zrobić, niemniej widzicie to? Widzicie tam u góry ten pasek i ten bardzo szybko zbliżający się pasek i tą wielką chmurę? Nie sądziłem, że to będzie tak szybko, przyznam szczerze. Ale w naszym kierunku zmierza burza piaskowa i wierzcie mi, nie chcecie stać w tej burzy piaskowej, musicie sobie znaleźć jakieś schronienie. W innym wypadku będzie to naprawdę wielka lipa.
bo najpewniej zginiecie po prostu. Zarówno jeżeli nie macie odpowiedniej ochrony, będziecie, wasze przedmioty będą... Tak, wiem, że duża burza idzie, widzę, mam oczy, dzięki za info. Niemniej, tak jak mówiłem, no trzeba będzie się gdzieś skryć. Jak daleko jest ta burza? Jeszcze tutaj. No najgorsze jest to, że ta burza idzie typowo w naszym kierunku, więc musimy się ukryć jakoś sensownie. Wydaje mi się, że jeżeli tutaj się skitramy, to w zupełności nam wystarczy, aby przetrwać tę burzę właśnie w takim miejscu. Burze na szczęście nie trwają długo, może nawet to akurat przejdzie jakimś cudem bokiem, to nie ukrywam, że byłoby wspaniałe, ale nie przejdzie bokiem, już to widzę. Wali na nas prosto. Najgorzej. Chociaż może jakby tam skręcała lekko. Najgorzej, że tu mamy tą mgłę wojny, przez co nie widzimy. Sector weather alert. A large sandstorm is approaching. No, widzicie, piasek już zaczyna falować szybciej. No, nie unikniemy tego, widzowie. Ale dobrze się zaczyna. Dobrze się zaczyna, więc jeżeli coś takiego będziecie mieli, to po prostu skitrać się gdzieś przy jakichś skałach, w jakimś takim zadaszeniu i przetrwacie sobie bez problemu. Czy to motocyklem, czy to później bugim. I burza dotarła do nas. Jak widzicie na mapie, wszystko jest pokryte w taki sposób i w zasadzie możecie też to obserwować, kiedy to przejdzie, to będziecie mogli sobie spokojnie wyjść. Ale w tym czasie my sobie rozwijmy może jakąś kolejną umiejętność, a to może za sekundę, bo to i tak będziemy musieli zrobić w ramach zadania, więc nie ma sensu, żeby teraz się tak z tym śpieszyć aż. O, no i powoli burza przechodzi, za chwilę będzie koniec, będziemy mogli wyjść i dalej kontynuować rozgrywkę. Dobra, przeszło. Okej, musimy znaleźć obóz złomiarzy. To akurat jest fajne, proste i przyjemne, ponieważ wyciągamy sobie lornetkę i tutaj mamy od razu obóz złomiarzy, pyk, więc jest problem z głowy. Od razu ładujemy broń i idziemy się z nimi pyrkać, żeby wykonać zadanie. Musimy użyć też umiejętności naszej, więc użyjmy jej od razu, żeby tu doskoczyć. Siema, ziomek. It's obvious you've had some training, off-worlder, but nothing can truly prepare you for what the desert has in store. Hone your skills and harden yourself to the violence you must do to survive. Remember, Arrakis will sharpen you or kill you. Dobra, i tutaj mamy w zasadzie takie skrzyneczki w tych obozowiskach, które możemy sobie pozbierać i początkowo radzę wam po prostu wszystko, co tu jest, zbierać, bo to będzie wam bardzo przydatne. W późniejszych etapach gry będziecie już wiedzieli, co w zasadzie zbierać i będą to takie głównie takie właśnie kaska i te maski jakieś takie bardziej legendary i tak dalej, które będą potrzebne wam do stricte tworzenia przedmiotów, ale na początku wciągajcie wszystko jak leci. Pamiętajcie tylko, że macie ograniczony udźwig, który znajduje się w tym miejscu, nie? Dobrze. I tak jak mówiłem, musimy się nauczyć nowej umiejętności, więc nauczmy się rzucenia granatem. No teraz mówisz mi o burzy piaskowej, jak ja przed chwilą ją przeżyłem. Chłopie, co ty wiesz o życiu? Your best bet is to build your own shelter. Build a construction tool and place out a sub-feed console. You'll be claiming a portion of the planet's surface for your very own, or rather borrowing it from the Emperor. I'm a little hazy on the specifics. Dobra, granity już mamy nazbierane. Troszeczkę. Na szczęście ogniwa paliwowe możemy znaleźć w takich boksach, co nam troszeczkę ułatwia życie. Pyk i zarąbiście mamy pozbierane ogniwa paliwowe. Dużo to ułatwia, tak jak mówiłem, i teraz będziemy musieli przejść do zbudowania zaawansowanego zestawu, znaczy podstawowego chyba zestawu konstrukcyjnego. Podstawowy zestaw konstrukcyjny, pyk, pyk, to nam umożliwi budowanie. Wytwarzamy sobie narzędzie do budowania. Od razu sobie możemy, tu poustawiam sobie to tak, jak zazwyczaj z tego korzystam rzeczywiście w normalnej rozgrywce. Z lornetki, szczerze, poza tym questem, który tu był, nie korzystałem nigdy. I mówię to całkowicie szczerze.
I teraz tak, o, jak widzicie, tu mamy taki szablon, w którym możemy postawić. Brakuje mi tu trochę widoku takiego, że mogę się przełączyć na widok z góry, żeby zobaczyć, gdzie rzeczywiście mogę postawić, ile to miejsca zajmuje, gdzie będzie to stało, jaki to będzie kwadrat i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, no co, no, tu wydaje mi się, że możemy sobie tutaj postawić. Pamiętajcie, żeby tego nie stawiać gdzieś tam na tym piasku, takim, gdzie rzeczywiście będziecie mogli przywołać czerwia, bo trochę wam się zapali koło tyłka. Więc tu mamy całkiem spoko lokację. Możemy sobie tutaj to pozbierać i zacząć. Get your construction tool out and get cracking. It's not a shelter without walls and a roof. I zacząć budować. Trzymając Ctrl, zwiększamy sobie wysokość, zmniejszamy wysokość, jeżeli chcemy. Ja sobie akurat tutaj wysokość zwiększę. Ok. Pyk. 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 Dobra, i teraz to sobie zniszczę. Pyk i ustawię sobie na nowo gdzieś tutaj, żeby sobie to mieć tak trochę więcej miejsca, żeby mieć po prostu i żeby tak bardzo nie wchodzić na ten element, ale tu widzę, że trochę tak jakbym po skosie to postawił, więc trochę będziecie mieli zagwozdek z tym. Jeżeli chodzi... Co mnie tam hałasujesz, ty, robal? Jeżeli chodzi o te początkowe lokacje, o te początkowe bazy, nie spędzajcie na tym jakoś dużo czasu, naprawdę. Ten pierwszy obszar zrobicie bardzo, bardzo szybko i nie warto tutaj tracić czasu na jakąś długą rozbudowę. Ja ten obszar zrobiłem w 5 godzin. Jakoś tak, więc to jest naprawdę szybka rozgrywka. Nie ma co tutaj za dużo tracić czasu, chociaż może to nawet zniszczę i zrobię sobie tu po prostu jakieś schody do bazy. Wstawię sobie tutaj drzwi. Zrobimy sobie tutaj elegancko oczywiście okna. Widzicie, macie strona zewnętrzna, wewnętrzna. Stawiając lewym przyciskiem możemy sobie zaplanować tak naprawdę schemat, gdzie co chcemy mieć, a potem po prostu będziemy to sobie budować. Ja sobie to tak od razu zrobię. Strona wewnętrzna, wewnętrzna, tak jest. Strona wewnętrzna, wewnętrzna, wewnętrzna. Tutaj tak naprawdę nie potrzebuję tego. Ciach. No i oczywiście zrobimy jeszcze sobie dach, myślę, od razu, czyli możemy sobie kliknąć tutaj R, przejść sobie tutaj do tego segmentu. Tu mamy wszystkie tak naprawdę opcje budowy, więc jeżeli chcecie zrobić jakiś domek okrągły, kwadratowy, jakikolwiek chcecie, to możecie tutaj to zrobić. Oczywiście na live też pokazywałem, jaką chatkę ja mam obecnie na takim bardziej zaawansowanym etapie, a to i tak nie jest jeszcze koniec. Przyzwyczajcie się do tego, że domki będziecie rozbudowywać cały czas i że to nie jest tak, że zbudujecie domek jeden i będziecie w nim mieszkać cały czas. Jakby gra będzie od was wymagała zmiany biomów, to na pewno, bo na różnych biomach będziecie mieć różne rzeczy, różne surowce, które będą wam potrzebne do dalszego rozwoju, więc nie przyzwyczajajcie się do jednego biomu. Raczej to jest tak, że zrobicie questy z tego biomu i będziecie musieli się rozwijać po prostu dalej gdzieś poza biomem tym, tylko na kolejnym biomie po prostu. Początkowo wydobywając materiały, tak jak tutaj granit, zbierajcie te skałki, które leżą obok, bo to wiecie, jest po 5-10 granitu czasami, ale to jest mimo wszystko duże ułatwienie i początkowo to turbo przyspiesza wszystko, co jest związane z rozwojem. Później, jak już tak jak mówiłem, będziecie mieć bardziej zaawansowane narzędzia, bardziej zaawansowane środki lokomocji, w myśl motocykl, w myśl buggy, którym również będziecie mogli wydobywać surowce w dużo większej ilości niż normalnie, ręcznie, to wszystko wam się przyda i to bardzo. Dobrze. O, tu mamy jeszcze granit, tego weźmy. Oj, zapomniałem, że nie mam pasa dryfowego, z którego lubię korzystać, on zawsze łagodzi upadki. Tu wiadomo, nie zbliżajcie się za mocno, żeby nie dostać po prostu w dziąsło. I możemy iść sobie dalej budować, czyli bierzemy sobie 7 i teraz tak naprawdę wystarczy, że sobie podejdziemy i lecimy tutaj ze ścianami, żeby to wszystko dobrze wyglądało, żeby było zrobione. Znaczy wyglądać to wcale dobrze nie musi, wystarczy, że będziecie zadowoleni z postępu. Jak widzicie, to kosztuje 8 granitów, więc no nie jest to jakieś tam turbo drogie rozwiązanie, żeby to wszystko postawić.
pyk, 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 pyk i pyk. Domek mamy zrobiony. No i oczywiście do tego by jeszcze się przydało zrobić, no oświetlenia nie będę robił, bo szkoda na to materiałów początkowo, ale na pewno zasilanie. Dlaczego zasilanie? Ponieważ bez tego zasilania wasz dom nie ma pola siłowego. Jeżeli tu zatankujecie to włączy się pole siłowe, dzięki czemu burza, jeżeli będzie szła piaskowa, to nie rozwali wam ścian, bo tak się też stać może, a tego kurczę nie chcecie. Naprawdę. Deponujemy wszystko i mamy włączone, o właśnie widzicie, zasilanie, które ochroni nas przed wszystkim. I oczywiście tutaj gra od nas wymaga tego, żebyśmy przesunęli konsolę sublennną. Całe szczęście... The console comes with an automatic shield system that will keep your base safe from the sandstorms. Just keep the generator fueled, or the storms will tear at your walls. And it goes without saying, don't build on open sand. Seal your base, Offworlder. Maintain good water discipline, and it will keep you alive. You've done well licking flowers and sucking sap, but you need a consistent source of water. And the best source out here is blood. Extract it, store it, refine it and drink it. Raw if you're really desperate. And don't mind throwing up. Actually, don't drink it. Unless you really have to. Dobrze. Postawiłem już sobie pojemnik, którym możemy sobie odłożyć nasze rzeczy, które nie są nam na chwilę obecną potrzebne, czyli jakieś tam śmieciuchy i tyle. W konsoli sublennej, jak widzicie, jeżeli gracie ze znajomymi, bo jak wiecie to jest gra online, więc możecie grać ze znajomymi na serwerze, możecie sobie ustawić również poziomy dostępu. Tutaj macie właściciel i tak dalej, przegląd ról, co może, czego nie może i tak dalej. Klikając również tutaj na to F zarządzaj, to możemy sobie zrobić właśnie kto ma tutaj dostęp, czy współwłaściciel, czy tylko właściciel. Jak widzicie te numerki się zwiększają, zmniejszają i możemy ustawić automatyczne włączanie, zamykanie i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie to zostawię wszystko na automacie, żeby po prostu było prościej i musimy teraz zdobyć troszkę więcej metalu, który na szczęście tutaj leży praktycznie wszędzie. To jest taka lokacja, że na szczęście leży tutaj w zasadzie wszędzie, żebyśmy mogli sobie dalej rozwijać wszystko. Tego metalu nigdy nie będzie za mało, szczególnie w początkowych etapach, więc zbierajcie to na potęgę, zbierajcie na potęgę miedziuchę. Granitu w sumie nie musicie aż tak dużo zbierać, bo tak jak mówię, no taka chatka w zupełności wam na początek wystarczy, nie musicie tutaj naprawdę nic kombinować więcej. Tyle miejsca, ile tu jest, 100% wam wystarczy, więc bez problemu. I teraz jak widzicie tutaj mamy rafinerię, fabrykatory i tak dalej. Niemniej my musimy zrobić sobie, pozwolicie, że sobie przejdziemy do ekwipunku, musimy zbadać sobie odsysacz wody, który umożliwi nam, odsysacz krwi, który umożliwi nam pobieranie krwi z pokonanych przeciwników. Następnie od krwi będziemy mogli odfiltrować wodę, co również się bardzo przydaje, no bo szczególnie, że wiecie, ta woda jest tutaj bardzo istotna mimo wszystko. Więc teraz musimy iść do złomiarzy. Oczywiście ogniwo paliwowe zbierajcie, bo to mocno się wam przyda. Idziemy do złomiarzy. Siema złomiarze, mam za was sprawę. Mianowicie chciałbym od was trochę krwi pożyczyć, ziomeczki. O, siema, pyk, pyk, pyk. O, już do mnie biegnie, a ty kurde, cwaniak. Chodź, pyk. O! No kurde. Urwało mu dupę z wrażenia. Obu. Dobra. Cyk. Pobieramy krew jedną. Cyk. Pobieramy krew drugą. I mamy pobraną krew. O, przy okazji złom. Jak najbardziej. W każdej ilości. W początkowych etapach, tak jak mówiłem. Tutaj się stosunkowo to szybko odnawia. Skrzynki odnawiają się po pół godziny, jakbyście byli zainteresowani. Te konkretne skrzyneczki pół godziny to zajmuje, żeby się odnowiły, a w takich bardziej zaawansowanych lokacjach, gdzie możecie znaleźć bardziej legendarne skrzynki, jakieś tam wiecie, konkretne schematy i tak dalej, no to się rozwija trochę dłużej, ponieważ to zajmuje 45 minut, zanim pojawią się znowu, więc no to musicie na to mieć poprawkę w trakcie rozwoju postaci i w trakcie poszukiwania przedmiotów. Tutaj możemy wejść elegancko. Dobrze, i teraz możemy przejść sobie do zakładki z wodą i zbadać schemat rozwoju
w zasadzie odzyskiwania wody z krwi. Tu sobie możemy to od razu ustawić. Pyk, budujemy, wlewamy krew Probably feeling it by now, Oathworld. i tu będzie nam się zbierała woda. Spice. It's everywhere on Arrakis. The air, the sand, the blood. It prolongs life, expands consciousness, and triggers some very vivid dreams. Observe this valley, sacred to the Ikhwan Bedouin. Here, Wally faced the trials of Aku, proving their knowledge of the Fremen ways. Find the Fremen, she said. Seven tests, 7 steps. Set your feet. Follow the uncertain path. Keep moving. The only true death is stagnation. Nie wiem co to za towar, ale kopię. Dobrze. I w taki oto sposób odblokowaliśmy próby Akuel, czyli tą naszą linię fabularną. Jak widzicie, tutaj twój instynkt pokazał ci ścieżkę. Podążaj do pierwszej próby Akuel. Znacznik instynktu pomogą ci znaleźć drogę do następnego rozdziału twojej historii. Fioletowe ikony wskazują na ważne miejsca w twojej przygodzie. I to prawda, na mapie jak widzicie od razu nam się pojawił cel, do którego musimy dotrzeć, aby odbyć rzeczywiście pierwszą próbę Akuel i móc po prostu dalej kontynuować, rozwijać się zarówno jeżeli chodzi o technologię, bo technologię właśnie rozwijamy głównie poprzez przechodzenie kolejnych prób. Zresztą tutaj widzicie, mamy to jasno opisane, jeżeli chodzi o to, co odblokowuje nam kolejna próba, czyli tutaj podróż echa przyszłości, odblokuje nam filtraka, czyli tak w zasadzie strój, dzięki któremu będziemy mogli odzyskiwać część wody z naszych wydzielin, z naszego potu i tak dalej, nie będę się zagłębiał dalej w szczegóły. Fabrykator, który umożliwi nam dalszy rozwój, małą rafinerię ród i tak dalej, i tak dalej. Każda kolejna próba będzie rozwijała kolejne umiejętności. W tym etapie musimy dotrzeć do kompletnej części skutera piaskowego. Jeżeli to zrobimy, odblokujemy te elementy, to będziemy mogli udać się na kolejny biom. To zajmie około plus minus 5 godzin, w zależności od intensywności grania i zaangażowania tak naprawdę waszego. My bez dłuższego przedłużania udajemy się w miejsce pierwszej próby i tam też będziemy się, tam też zobaczę się z wami ponownie. Tutaj robal zasuwa. Pamiętajcie tylko, że właśnie jeżeli chodzicie tutaj po tej pustyni naszej cudownej, niebezpiecznej, jakże, to starajcie się zawsze, głupio było, jakbym teraz stąd chciał pobiec tam, nie? W tamto miejsce, bo 200% żeby mnie zeżarł robar, więc zawsze starajcie się znaleźć najkrótszą możliwą drogę od skały do skały, ponieważ przy skałach on was nie zaatakuje. Jakby skały są tym bezpiecznym miejscem, gdzie on nie wyskoczy, gdzie ten czerw nie wyskoczy z podziemi i was po prostu nie zeżre. Co ważne, jeżeli czerw was zeżre, to tracicie wszystko, co macie przy sobie. Jeżeli zabije was, nie wiem, taki NPC tutaj czy coś, stracicie część rzeczy, którą mieliście przy sobie, na przykład jeżeli mieliście, nie wiem, 20 diorytu, czy czego, diorytu tu akurat nie ma. Jeżeli mieliście 20 granitu, no to nie wiem, zostanie wam 10, bo jakby gra mimo wszystko was kara za to, że wam się zdechło, ale jednak reszta przedmiotów z wami zostanie. Natomiast jeżeli zje wasz czerw, tutaj ten co zasuwa pod ziemią, to tracicie dosłownie wszystko i nie ma zmiłuj. Także uważajcie na to, bo może się skończyć płaczem i zgrzytaniem zębów tak naprawdę, drodzy widzowie, więc miejcie to proszę na uwadze. Jak widzicie, teraz mi spadł ten poziom nawodnienia,
więc mogę się napić i wziąć troszkę odzyskać tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o pozostałe 3 paski, no to czerwony wiadomo zdrowie, zielony poziom waszej wytrzymałości, natomiast żółty to poziom waszego zasilania, który znajduje się tutaj. To jest improwizowany zasilacz, który dostarcza wam zasilanie, żeby korzystać z linek, z granatów i tak dalej. Jezu, ile osób tu postawiło ten itemek do zgonu. Tu na szczęście nie ma nic takiego niebezpiecznego, ale zawsze sprawdzajcie dokładnie te miejsca tych prób, ponieważ możecie tu znaleźć skrzynki, na przykład legendarne, albo z jakimś lootem takim, wiecie, z przedmiotami, które mogą naprawdę być dla was atrakcyjne i ułatwić wam trochę rozwój. Tu akurat wiem, że w tej pierwszej nic nie ma, więc możemy bezpośrednio przejść do próby, ale możecie sprawdzać zawsze te filary tu gdzieś dookoła i tak dalej, ale my przechodzimy do pierwszej próby. Ok, zanim zaczniemy próbę, chciałbym wam powiedzieć, że całość będę starał się wam przedstawić w możliwie jak najbardziej klimatyczny sposób. Dlatego jeżeli będą jakieś dialogi czy coś, moja kamerka będzie znikała, żebyście mogli się bardziej wczuć, zatracić w fabule, poczuć jak to wy byście w zasadzie przechodzili tę gierkę. Ja oczywiście swoje jakieś tam dygresje będę wtrącał, też tak jak mówiłem będę wam podpowiadał, co łatwo robić, czego się nie opłaca robić, na co warto poświęcić czas, na co nie warto poświęcić czasu. Więc lecimy z tą pierwszą próbą AQL. Tu akurat zaraz będziemy mieli pierwszy dialog. Who is it that thinks? Ibn Kirtaiba. The weight of a kindly god is a fearful thing. Do you understand, Wally? No, takich rozmów trochę odbędziemy. Później wam też pod koniec powiem, na co zwrócić uwagę w trakcie tych prób AQL, bo to jest stosunkowo ważne. Our God gave us the burning eyes of Al-Lat and the words of the Kitab al-Ibar. Rest in black shade. Bila kayf. Dobra. Tu jakby głównym celem jest unikanie wzroku tego oczka. Ono będzie się zamykało, otwierało. Naszym celem jest po prostu przejść jak najszybciej. Jeżeli nie, to trochę nam się dostanie po dupie, bo to oczko symbolizuje słońce, którego tak naprawdę musimy unikać, no zawsze w zasadzie, no bo jednak na tym słońcu szybciej tracimy wodę i ogólnie jesteśmy tacy, no wiecie, bardziej odsuszeni, a niestety woda jest tutaj bardzo ważna. When we began our wandering, we suffered until suffering was a thing we came to know within our souls. Arrakis is suffering. When we found it, we were home. Dobra. Zamykaj gałę. Bo tu biegnę. Dobrze. On Harmontep, we were made to suffer. Our children taken and made slaves. They denied us the Hajj. Never to forgive, never to forget. Bez wątpienia, gdyby ta gierka miała polski dubbing, byłaby jeszcze bardziej immersyjna. Wow. Tak to nie rób, Patryk, bo ci się dostanie. Dobra. Idziemy, tu mamy takie fajne schronienie, więc sobie się tutaj skryjemy. I zaraz jak tylko światełko przejdzie, no to rura. I lecimy po prostu sobie dalej w trakcie tych prób. Teraz dokąd? Tu, okej. Tu świeci, to sobie świeci. My się skryjemy tutaj. Ok. I możemy lecieć dalej. Hops.
weight of a kindly God is a fearful thing. Did not God give us the burning sun to defy? Suffering leads to defiance. And where does defiance lead? I możemy sobie lecieć. Pyk. Dobra. I jeszcze zaraz zamknę jeszcze raz. I lecimy już do końca. Tak mi się wydaje, że damy radę. Hop. A dobra, trochę zabolało. Boli, a... Git. Ibn Qutayba. Defiance leads to thought. Who is it that thinks? Those who suffer. Remember Harmon Ep. Bila Kaifa. I to jest właśnie to. Na te wszystkie dialogi tutaj, a w zasadzie na te końcowe dialogi podczas tych prób AQL, musicie zwracać uwagę, co oni do was mówią i co ważniejsze, pamiętać lub zapisywać sobie, co mniej więcej oni do was mówią, z uwagi na to, że, no nie będę wam spoilerował, ale będzie to wam potrzebne po prostu w momencie, gdy będziecie zbliżali się do końca tych wszystkich prób. Ibn Qutayba. Defiance A właśnie to jest to, o czym mówiłem. thought. Those who suffer. Remember Harmontep. Bila Kaifa. Still there, Offworlder? Your signal drifted for a moment. No matter. A thought occurs. When the Sardaukar began their purge, many Fremen were slaughtered. The ones that were not abandoned their caves, leaving valuable resources behind. Valuable resources that just might contain the makings of a steel suit. Take what you need. Their ghosts will not object. Dokładnie tak jak powiedział. Kolejnym naszym celem jest po prostu plądrowanie jaskiń w celu uzyskania odpowiednich materiałów potrzebnych do wytworzenia filtraka, czyli tego materiału, a w zasadzie tego ciuchu, który pozwoli nam odzyskiwać część wody, część utraconej wody. I teraz tak naprawdę wystarczy, że popatrzymy sobie na mapę. Jak widzicie, tutaj mamy te schronienia, które dają nam w zasadzie to, czego potrzebujemy, czyli te surowce umożliwiające nam stworzenie tego właśnie filtraka. Ja się napiję i w międzyczasie zbadam technologię, która umożliwi mi... A już mam ją zbadaną. No dobrze, to skoro mam już ją zbadaną, to troszkę upraszcza nam sprawę. Napijemy się wody i idziemy do pierwszego miejsca, w którym będziemy mogli odzyskać. Jak widzicie, no, ta gra czasami ma jeszcze jakieś tam błędy, ale gra się w nią naprawdę przyjemnie, pomimo tego nawet, że czasem wam serwer wywali, ale to nic. Na szczęście, nawet jak leciałem różnymi maszynami czy coś, to nie za bardzo coś mi się działo, tylko spokojnie mogłem sobie działać i w zasadzie jak wróciłem do gry, to nie miałem jakiegoś tam uszczerbku, utraty przedmiotów czy coś, nawet w takich naprawdę skrajnych sytuacjach. Na szczęście jest to w jakiś sposób zabezpieczone, nie wiem dokładnie jaki, ale ze spokojem. Zresztą możecie też jakby chyba stworzyć serwer prywatny i sobie na nim grać. Wtedy na pewno będzie troszkę stabilniej. Znaczy chyba tak możecie zrobić. Nie wiem, bo nigdy nie próbowałem. Jak widzicie, tutaj stoją właśnie domki różnych innych graczy. Czasem warto podejść, sprawdzić, może akurat ktoś porzucił i będziecie mieli dostęp i będziecie mogli sobie przyspieszyć znacznie rozwój, bo po prostu podwędzicie sobie troszkę przedmiotów. Tu jest jaskinia właśnie, o której wspominano. Rozwalamy i wchodzimy, tylko uważajcie, bo tutaj przeciwników może być sporo.
Uważajcie też na pułapki, bo tutaj czasami są miny zastawione. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, żeby się chować. Te nasze przedmioty początkowe to jest po prostu złomowisko jedno wielkie. Tak nie lubiłem tego początku, bo strasznie ciężko się strzela z tych broni. One są na krótki dystans, więc trzeba podbiec i dopiero wtedy walić w cymbał. Dobra. Tu mamy spokój. Oczywiście, skoro już tu jesteśmy i skoro ich zatłukliśmy, to zawsze pamiętamy o tym, żeby pozyskać sobie trochę krwi, żebyśmy mieli po prostu z czego odfiltrować wodę. No i tu, tak jak widzicie, znajdujemy już nieco lepsze itemy potrzebne do tworzenia lepszych przedmiotów. I tak będzie dalej i dalej. I coraz lepsze przedmioty będzie znajdowali zarówno tutaj, jak i w innych lokacjach, bo są jeszcze takie specjalne laboratoria, takie specjalne rozbite wraki i tak dalej, więc to wszystko będziecie mogli znajdować po drodze. I będzie wam potrzebne po prostu do rozwoju. Zanim stąd pójdziemy, sprawdźmy, czy na pewno mamy wszystkie przedmioty na filtrak. 3, 4, 5, 6. Jak najbardziej w zupełności to nam wystarczy do tego, aby stworzyć filtrak pierwszy, ale czy to nam starczy do tego, żeby stworzyć literion, czyli przedmiot, który by nam pozwoli odzyskiwać water. Zbadaj technologia water. Tutaj będziemy potrzebowali 9 aż. Nie, 2 z 9, dobra. To może gdzieś tam niedaleko z nas będzie, ale oczywiście tu musimy znaleźć jeszcze, wziąć stąd miedź, której będzie nam potrzebna zawsze dużo. Dopijmy sobie i wróć do bazy, napij się wody z oczyszczonej krwi, zbadaj fabrykator, zbuduj lub wejdź w interakcję z fabrykatorem. No bo czasami jest tak, że znajdziecie porzuconą bazę i tam w zasadzie wszystko już macie i wystarczy sobie ją zaklejmować i będziecie mogli sobie na spokojnie z niej korzystać i to jest najlepsze, co może was spotkać na tych początkowych etapach, bo oszczędzi wam to naprawdę dużo czasu. Wiem, co mówię, bo akurat na tym serwerze, na którym wam pokazywałem, gram z kolegą, z moim ziomeczkiem dobrym, więc miałem bazę po nim, bo on zaczął trochę wcześniej grać, a trochę później i w zasadzie to naprawdę mocno mi ułatwiło ten początkowy etap rozwoju. Nie musiałem łazić, latać, zbierać, tylko po prostu miałem wszystko już pod ręką gotowe i dużo szybciej ten postęp tutaj szedł. Jeżeli ktoś w trakcie publikacji tego odcinka zacznie grać na tym serwerze, na którym ja teraz gram, to najpewniej za kilka dni będziecie mogli sobie przejąć tą moją bazę, jeżeli będziecie chcieli, bo ja już się wyprowadzę na kolejny biom. W każdym razie taką mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Bo mam nadzieję, że ta seria przyjmie się całkiem dobrze, bo moim zdaniem gierka jest naprawdę rewelacyjna i naprawdę mega mi się fajnie z nią gra. Zresztą sami widzicie, ja w tej grze ponad 100 godzin, więc no naprawdę idzie szybko, wciąga mocno, gra się fajnie. Jedyny minus taki, że komputer się trochę grzeje, no bo w dobie tych upałów, które teraz mamy, no to po prostu ja siedzę cały spocony w zasadzie, więc no trudno, ale gierka jest naprawdę tego warta. O! Ktoś wkurzył czerwia. No i pomyślcie, że to bydle będzie was ganiało, nie? Po prostu masakra. I dotarliśmy do naszej bazy. No, na szczęście te odległości początkowe nie są za dalekie. Mieliśmy się napić wody stąd, więc się napijemy. Tu wystarczy przytrzymać E i odzyskujemy trochę więcej wody. Super. Musimy zbudować fabrykator. Czy my fabrykator mamy odblokowany? Od tego trzeba zacząć. Nie mamy, więc musimy go pierw zbadać. Mamy zbadany fabrykator, super, więc możemy teraz go zbudować. Pyk. Postawmy sobie go od razu obok. Pamiętajcie proszę tylko, że jeżeli nie używacie czegoś, to lepiej to wyłączyć, nie? Akurat tutaj woda to będzie chodziło wam cały czas, to już się przyzwyczajcie, ale fabrykator będziecie używali okazjonalnie, więc niekoniecznie musicie mieć zawsze go włączony. I czekamy, aż wytworzy nam się wytworzą nam się nasz nowy set, nasz filtrak. No i dobra. I mamy to przygotowane wszystko.
Ustawienia ogólne, jak widzicie tutaj mamy pobór mocy, zużycie mocy i jakie jest obciążenie sieci obecnie. Wyłączamy sobie, bo nie potrzebujemy, żeby wszystko nam cały czas chodziło, co fajne. Zaraz zobaczymy, czy stać mnie na to, żeby zrobić jakieś światełko. W sumie stać nas, to dlaczego? Ale to zróbmy może już te większe od razu. Żeby to było tak jaśniej, sobie postawimy gdzieś, nie wiem gdzie. Może jakieś sufitowe da radę? O, to by było najlepsze. Pyk. I pyk. Zarąbiście. Dobra. No i teraz oczywiście musimy te nasze szmaty zdjąć. Jezu, ale nie zgoła dupo. I przymierzamy nasz filtrak, który już... Impressive, Offworlder. Just remember, if you didn't connect the tubes between the caths and the thigh pads just right, you'll be drinking your own liquefied feces. And that does not count as hydration, by the way. I have good news, Offworlder. My leg has recovered enough that I will risk it to move forward. I know a place in your sector where we can meet. Craft a survey device so you can figure out how to get there and join me. Dobra. Tak. No i jak widzicie teraz po lewej stronie mamy takie raz, 2, 3, 4, 5 paseczków i nad tym literkę F. I tam będzie nam się zbierała woda, którą zużyjemy tak naprawdę w trakcie naszej podróży. I będziemy mogli jej się napić po prostu w skrajnych sytuacjach, oczywiście, jeżeli będziecie potrzebowali. Dodatkowo pamiętajcie proszę, że każdy filtrak to nie jest tak, że 100% wody, które wam się zużyje, to 100% wody wam się tam zgromadzi. Każdy filtrak ma jakiś procent wody, która jest odzyskiwana. Ma też jakiś tam procent pancerza i tak dalej. Wiadomo, im filtrak bardziej zaawansowany, im jesteście dalej w grze, tym te filtraki są coraz lepsze i możecie sobie po prostu te przedmioty lepiej zaopiekować. Ja sobie, wiecie co, zrobię chyba jeszcze jedną skrzynkę. No, tych skrzynek początkowe skrzynki są strasznie małe, więc trochę tego będzie. Będę starał się ich zrobić jak najmniej, bo później z kolei będzie problem z przenoszeniem tego, bo niektóre przedmioty no, nie zawsze opłaca się ze sobą wszędzie targać tak naprawdę. Kasę zostawiajcie. Jeżeli macie kasę, to zostawcie ją w bazie, bo jak nie daj Boże was czerw zje, no to ją całą stracicie, a tego nie chcecie. Pamiętajcie również, żeby zasilać generator z tym paliwem, bo tu macie liczbę dni, przez jaką ten generator będzie chodził. Później osłona waszej bazy zniknie i jeżeli przyjdzie wtedy burza, to wam to wszystko rozwali w drobny mak, więc warto pamiętać o tym, żeby to było wszystko pod ręką. Czy ja już mogę w ogóle zrobić rafinerię? Wydaje mi się, że tak, że powinniśmy mieć możliwość odblokowania. Tak, rafineria mamy, pyk, zrobiony, zarąbiście. Czy mogę już ją od razu wybudować, czy czegoś mi brakuje? Brakuje mi odzyskanego metalu, niestety. Tak jak mówiłem, ten odzyskany metal będzie was prześladował przez całą grę. Znaczy dobra, nie przez całą, ale na pewno przez duży etap. Później będą was prześladowały inne rzeczy, jak aluminium, jak duraluminium, jak wiele innych rzeczy, których nazw teraz nie pamiętam. Tak naprawdę, bo tych nazw jest tyle, że tych metali jest tyle, że naprawdę. Ale no w tych fazach, w których ja teraz jestem na tym innym serwerze, no to najczęściej potrzebuję aluminium, potrzebuję jasminu, z którego później robię duraluminium, no i woda. Jezu kochany, ile ja potrzebuję wody, to wam się po prostu w głowie to nie mieści. Dlaczego? Bo woda, moi kochani, jest potrzebna wam do tego, aby przetapiać te wszystkie rudy. Czyli jeżeli chciałbym sobie teraz to przetopić, to musiał mieć całkiem fajny zbiornik wody. Na szczęście to akurat jeszcze jest stosunkowo tanie, ale no, im dalej w las, tym będzie tylko gorzej, jeżeli chodzi o koszty, jakie to generuje. Jak widzicie tutaj macie... A, tego akurat nie musimy nawet mieć wody do tego. Łe, to bajka, widzowie. Tutaj już jak widzicie, to będzie zżerało wodę przy produkcji. No dobra, no to tworzymy, bo to jest jak najbardziej nam potrzebne. Musimy zrafinować 12 miedzi, więc od razu pójdźmy sobie, nakopmy troszkę więcej. Mamy na szczęście złoża obok. To jest bardzo pomocne. Nie będziemy musieli jakoś turbo daleko chodzić. Mamy tutaj naprawdę duże złoża miedzi wokół siebie. 'Więc to będzie wszystko in plus dla nas.
tym początkowym rozwoju. O, pyk, pyk, mamy super. Oczywiście krzaczory też na początku zbierajcie, później na innych biomach jest z nimi lekki problem, więc lepiej mieć ich zrobić ich zapas teraz, tak wam powiem. Dobra, i teraz musimy zrobić zbadaj zestaw badawczy. Zestaw badawczy, dobrze. Czyli tutaj wchodzimy i mamy zestaw badawczy, potwierdź, super. Zestaw badawczy możemy wytworzyć tutaj, więc wchodzimy sobie tutaj i od razu mamy wszystko, czego nam potrzeba. Wytwórzmy sobie bazukę do zestawu badawczego, no i oczywiście sondę badawczą, która będzie nam potrzebna. Zaraz zresztą zobaczycie do czego, ale ułatwi nam to eksplorację terenu naprawdę niesamowicie. To jest też fajne, że tu możecie siedzieć tak naprawdę i patrzeć, jak wam się przedmioty wytwarzają, nie? I to jest fajny efekt. Static discharge from the sandstorms makes map data extremely unreliable on Arrakis. But if you can get it high enough, a handheld probe can gather enough local data to give you a snapshot of the region. Climb somewhere high and fire off the probe. Just don't let the Sardaukar spot you. Tak jak było powiedziane. To nam się przyda właśnie do sprawdzenia, do zbadania terenu. Jak widzicie, potrzebujemy wejść 26 metrów dalej, wyżej. Nie wiem, czy to jest tutaj. Ile tych metrów? 18. No to nie, to byśmy musieli się pewnie tutaj gdzieś wspiąć. Czy już będziemy mogli to wystrzelić? Jak najbardziej. I mamy problem z głowy. Tu na razie musimy poczekać te 20 sekund, żeby ta sonda, jak widzicie, zeskanowała teren i odkryła nam cały biom, na którym się znajdujemy obecnie. Biomów jest tu kilka i będą rozszerzane z tego, co twórcy zapowiadali, więc myślę, że warto wejść teraz i zaopatrzyć się we wszystko, co się da. Move from rocky ground to rocky ground. Learn how far you can move on sand before the worm comes. And remember, look both ways before you cross the desert. Jak widzicie, wodę uzupełniam nie tylko w grze, ale i w rzeczywistości. Dobrze, i tak jak mówiłem, to w zasadzie odkryło nam cały pierwszy biom i wiemy, gdzie jest targowisko Gryfia Rubież, czyli nasza gildia handlowa, oraz te najważniejsze punkty, w których możemy zebrać dane, w których możemy pozyskać jakieś przedmioty. Oczywiście im dalej będziemy sobie chodzili, to tak jak widzicie tutaj na mapie, widzimy sobie, możemy najechać obóz złomiarzy, ruda miedzi, granit, ogniwo paliwowe. Tutaj akurat jesteśmy imperialna stacja badawcza numer 2, która będzie wam potrzebna często, gęsto, na duże ilości. I to dlatego też wybrałem tą lokację, a nie inną, bo wiem, że raz, dwa, 3 rzeczy są nam tutaj bardzo potrzebne. No i teraz pozostaje tylko zejść. Jak schodzicie, to możecie się łapać w razie czego, więc no warto, żeby po prostu się nie zabić przy tym skakaniu. Tak jak ja. Dobrze. I tak jak widzicie, będziemy potrzebowali rudy miedzi do kontraktu. Więc tak w zasadzie, skoro już wiecie, że będziecie potrzebowali tej rudy miedzi, to warto sobie ją wziąć na zapas, żeby od razu pójść tam z tą rudą miedzi. Jakby ta ruda miedzi i tak tam w okolicach jest, więc będziecie mogli sobie na spokojnie to pozbierać, czy teraz, czy później, to nie ma znaczenia. Ale no lepiej już mieć niż nie mieć. I teraz, tak jak mówiłem, musimy się dostać na Gryfią Rubież. Czyli tam właśnie, tam gdzie ten totem. Ale najpierw ja sobie zrobię zmodyfikowany grot gończy zahartowany w boju. To będzie początkowo dobre. Niedoświadczeni i niewyszkoleni będą wzdrygać się w ogniu walki, panikując i zapominając o podstawowym szkoleniu. Trening żołnierza przygotował cię do realiów pola bitwy, dzięki czemu możesz częściej używać zdolności. Pytasz, a wiesz, że tego chcę. Tutaj z kolei mamy obrażenia z dystansu i to też sobie rozwiniemy, żeby móc wszystko dalej robić. Czy możemy coś jeszcze sobie tutaj rozwinąć? Na razie nie. Tu mamy replikator, do którego przejdziemy później. I teraz wystarczy popatrzeć sobie na mapę, jak dużą odległość nas dzieli. I czy dobiegniecie tam? Na upartego tak. Na upartego możecie próbować. Czy na pewno zacznie was gonić czerw? 200%. Tak mi się wydaje, że to już jest taka odległość, że raczej czerw zacznie was gonić. Dlatego lepiej tędy, tutaj, boczkiem, przy skałach, żeby się nie narażać
i nie dostać w cymbał na starcie. It seems my fame precedes me even here, at the arse end of the Haga Basin. Your Emperor's lackey, Count Fenring, has put an obscene bounty on my head. And while I'm flattered to be his great boogeyman, the added attention is making life complicated. Take a look around. There's a contract on the board that might interest you, but be careful. Civilized men are not to be trusted. 40 ród, dobra. Dostarcz przedmioty, na szczęście tyle ród mamy, możemy rozwiązać kontrakt, kontakt z dostawcą, potwierdź, mamy pierwsze pieniążki zarobione. Dobra, tu mamy wszystko zrobione, teraz nam się to po prostu aktualizuje. Ej, ale gdzie jest ten... Powiem wam szczerze, że w życiu nie widziałem tego kontraktu. Znaczy, widziałem ten kontrakt, ale nie na tą kwotę. Tu macie coś takiego, jak widzicie przy tych postaciach. To są postacie, które rzeczywiście fizycznie mogą wam coś dać. Jakieś szkolenie, jakieś coś. To jest właśnie to, z czego warto korzystać, z kim warto rozmawiać. Stop. Stand still for a moment. I can see it in the way you stand, the way you walk. You've been through the training. You're a trooper. I thought as much. I still have an eye for talent. Used to be a trooper myself. Even fought in a few battles you've even heard of. Not so much now. As much as I would love to take your Solaris, it seems you're already familiar with basic soldiering. I can teach you no more. No i właśnie, to jest na przykład żołnierz, który was może czegoś nauczyć, więc jeżeli wybraliście żołnierza, to on już was niczego nie nauczy, bo to jest podstawowy trener żołnierz. Dlatego w zasadzie można wybrać cokolwiek innego poza żołnierzem w tych pierwszych wyborach. Niemniej, tak jak ja wam mówiłem, ja uzasadniłem sobie ten wybór, bo Bene Gesserit znajduje się bardzo, bardzo na północy, w zasadzie na tych bardziej zaawansowanych biomach, więc trochę poczekacie, zanim tam dotrzecie. Dobra, kup unikalny schemat Literionu Hadży u kupca, więc wróćmy się jeszcze, ponieważ tu mamy interes do zrobienia. Tu mamy kupca. Siema, mordo. Hey, stop. I know the face of every sand-sucking bandit, scavenger and merc from here to Harko, and I don't recognize you. So perhaps you'll give us the courtesy of who you are? And while you're at it, why our not a talker, eh? Well, the rules at Griffin's Reach are simple. You pay up front and don't cause trouble, or we'll toss you into the storms. Good? Name's Mir. I do the trading and the talking. My silent partner here does the fighting. And there's the contract board in the corner, if you need work. Potrzebuję to ja coś kupić, więc utkaj rurę, a my bierzemy sobie Literion. Schemat. Tak właśnie są oznaczone schematy drogie. Czy te drogie, te legendarne. Cyk. I teraz wystarczy, żebyśmy się z nim zapoznali, czyli przytrzymujemy F, żeby to po prostu zbadać. I teraz odblokowało nam się to w tym miejscu i będziemy mogli to wytworzyć. Jak widzicie, potrzebujemy do tego 16 sztab miedzi, 3 materiału i 5 wzbogaconej przyprawą miedzi. To jest troszkę cięższe do znalezienia. Weź kontrakt, odwaga, sumiarza, załoga, szwabników, braku, no dobra. Czyli musimy wziąć kolejny kontrakt i to jest ten kontrakt. You're going to find, Offworlder, that Arrakis is a planet of unique opportunity. No former prisoner would ever have access to the military technology of the great houses. But with the war, chaos reigns. Ships crash and are shot down, sometimes spilling military-grade materials onto the sands. The Fremen know the ways of the desert and how to do a lot with very little. The Imperium, on the other hand, have infinite resources and the production capacity of countless worlds. Plunder them, Offworlder. There is a shipwreck near here. Slip inside and claim your share of the spoils. Dokładnie tak jak powiedział. Musimy się udać do tego głównego wraku.
Czyli do tego wraku, który znajduje się w tym miejscu. No cóż, w dzisiejszym odcinku, moi drodzy widzowie, to już ode mnie tyle. W kolejnym odcinku udamy się do tej stacji, którą mamy tutaj, ponieważ tam mamy questa i być może pokuszę się o to, żeby faktycznie zrobić to, chociaż to wszystko zależy od tego, kiedy uda mi się odblokować Karpowa, bo jak odblokujemy Karpowa, to już jestem gotowy na to, żeby pójść się z nimi tłuc, bo z tą bronią to będzie po prostu masakra. Dobrze, dajcie znać, co sądzicie o tej serii. Ja się z wami żegnam, kłaniam się nisko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano, Rapeus i ja. Cześć.